Wiem, że ten rok i ta wielkość Polski wam nie pasuje. Coś jest nie tak. Gram na modyfikacji Voltaire Nightmare i jest to dosłownie wojna Władysława III Jagiellona. 19-letni władca na tronie Polski, który miał pod sobą Węgry, co najśmieszniejsze. Zginął niestety w Warnie z Imperium Osmańskim. To jest historia alternatywna. Chciałbym w praktyce zrobić coś innego. To znaczy, chciałbym, żeby ten władca przeżył i żeby Unia Polsko-Węgierska przetrwała. Pod sobą nie mamy jeszcze Litwy, mamy za to Płock, Mazowsze, no i Mazowiański bez. Mamy kłopoty z Węgrami, bo nie są dla nas lojalne, ale możemy zwiększyć ich lojalność od razu, jak będziemy wspierali lojalistów. To też zrobimy. Dodatkowo od razu wyślę do nich dyplomatę. Chciałbym, żeby polepszał z nimi relacje. Mam nadzieję, że w jak najszybszym tempie uda mi się to zrobić. Jak chodzi o wojnę, wygląda dla nas korzystniej. To znaczy mamy dwukrotną przewagę, jak chodzi o wojsko. I w piechocie, i w kawalerii. Niestety fakt, że Węgry nie są dla nas zbyt przyjazne, to znaczy nie chcą nam pomóc w tej wojnie, może być kłopotliwe. Mamy dwa oddziały, dwie armie, armię z Krakowa i armię z Poznania. Ustawię sobie na nich znaczniki, żeby nimi poruszać. Jak chodzi o generałów, mamy Władysława z Warny, którego nie ustawimy na generała. Mimo że jest świetny w ogniu i w szoku, stworzymy nowego generała, Jana Zygmunta Jabłonowskiego, który jest znacznie lepszy w ogóle na tą erę, na ten czas, w szok. Dla nas to jest lepiej. W porządku. Państwo jest zżerane przez korupcję. Niestety, dlatego, że nie mamy debaty w parlamencie, więc przestajemy płacić, nie stać nas na to, żeby za to płacić. Zobaczmy, jakie miasta mamy w naszym parlamencie. W Sejmie, tylko Kraków. Co tu jest? O nie! To jest ukraiński znaczek. Grand Principality of the Ras. Okej, to jest coś a la China. Niech będzie. Co my tutaj mamy? Chochim. Chochim został zdobyty, to jest twierdza. Zaraz przestawimy w ogóle tę twierdzę. W porządku, zostawmy na razie twierdzę w spokoju. Zajmijmy się głównymi rzeczami, czyli miastami. W pierwszym podejściu dołączę do Sejmu miasta typu Poznań, Gniezno. Coś tu jeszcze bym widział. Kraków jest już dołączony. Do tego chyba nie widzę więcej miast, które mógłbym dołączyć, jak chodzi o to. A nie, jednak widzę, przepraszam. Sandomierz i Lublin. Dołączyłem chwilowo ziemie, które były na oddziale warszawskim, na w ogóle miejscu warszawskim, no i na krakowskim. Na lwowskim mogę dołączyć Halicz. I jeszcze mógłbym dołączyć Lwów. Dzięki czemu w Sejmie mamy 7 miejsc zajętych. Możemy wystartować debatę. Tutaj wezmę wsparcie dla wojny, czyli 1 stabilności i na 10 lat przyspieszone odzyskiwanie manpowera i zmniejszone zyskiwanie miesięcznie warek z oszczęd. Trochę zapłacimy oczywiście za to. Trochę praw dla szlachty, no i przegłosowano. W misjach mamy oczywiście gigantyczną ilość, ale nie o to tu chodzi. Możemy zwiększyć legitymację i dostać permanentne kory na Mazowsze i na Śląsk. Tylko Śląsk chyba był pod naszym panowaniem, jak pamiętam. A nie, to już nie, tutaj już nie jest. Czy teraz potrzebujemy robić sobie z Czechami kłopoty? Chyba nie. Za to możemy wziąć z Czechami sojusz. To nie jest głupi pomysł. Sojusze możemy właśnie teraz przejrzeć, kto by się z nami zachęcił. Aha, musiałbym puścić czas, to jednak za chwilę to zrobimy. Jak chodzi o adwizorów, doradców, obniżenie kosztów armii, ile my płacimy? 12, 10% to jest całkiem sporo. No ale wyjdzie to samo. Grody mogą mieć zwiększone, dobra, to się przyda, tak czy owak. Grody się przydadzą. Mógłbym wciągnąć też Czechy do siebie. Znaczy Śląsk cały, walczyć ze Śląskiem. Ale musiałbym zakończyć wojnę z Imperium Osmańskim. Co oni by chcieli od nas? Gigantyczna ilość pieniędzy. I tylko pieniędzy. Ale byśmy stracili na tym dużo. Jak chodzi o religię, nic na razie nie nawracamy. Nie jesteśmy w stanie.
Z nimi nic na razie też nie jesteśmy w stanie zrobić, prócz polepszyć relacji. Możemy wybrać jakieś polityki. Weźmiemy na pewno politykę dotyczącą z efektywności handlu i movement speeda i prędkości poruszania się. Dodatkowo chciałbym wziąć dyplomatyczną reputację. Zwiększymy też ilość relacji, które możemy polepszać procentowo. No i dobrze by było zmniejszyć szanse na to, że będą występować u nas bunty w czasie wojny. Potem możemy to zdjąć politykę, natomiast na razie ona jest przydatna. Zarabiamy dalej mało, a znaczy się bardziej nic nie zarabiamy. Wspieramy oczywiście na Węgrzech lojalistów. Forty są drogie. Teraz moglibyśmy przyjrzeć się fortyfikacjom. Do tego będę potrzebował właśnie tego, co tutaj mamy i będziemy niszczyli fortyfikacje na ziemiach takich, które nic nam nie dają tak naprawdę, bo są nieopłacalne. Mówmy sobie to szczerze. Przynajmniej jedna fortyfikacja na okolice powinna zostać, natomiast fortyfikacje na tych terytoriach są po prostu bez sensu kompletnie. To jest, czy nie u nas jest? Nie, to u nas jest, tak? U nas jest, ok. Wynocha. No i tutaj były te fortyfikacje właśnie dwie, na Ho Chi Minh i na kamieniach. Wiem, że te fortyfikacje powinny mniej więcej stać gdzieś w tych okolicach, ale dalej one są nieprzydatne nam. W końcu zarabiamy. Mamy sojusz zebrany, więc w sumie mógłbym to wziąć, tutaj i tak nie tracimy. Zyskaliśmy całe tereny, całe kory na te tereny. Mógłbym w zasadzie wojnę wypowiadać, ale nie powinienem na razie tego robić. Sprawi mi to tylko więcej kłopotów niż pomoże. W porządku. Chciałbym dostać szansę na to, żeby moje armie się mogły złączyć. Ile tutaj w ogóle mamy jednostek? 4, aha, czyli dwie oddzielne armie niestety będą. Przeniesiemy się w okolice fortyfikacji serbskich i puścimy czas. To jest kluczowe teraz, puścić ten czas. Okej. Ale bomba. Dołączono do wojny? Nie. Nikt nie dołączył. Okej, w porządku. Nikt na razie nie dołączył do tej wojny. Choć im w ogóle możemy skorować. Sytuacja nie jest korzystna dla nich, ale dla nas też niestety nie. Węgry. Mam nadzieję, że uda mi się z wami poprawić jak najszybciej te relacje, bo kłopotliwe to jest dla mnie, szczerze powiedziawszy, ale jesteśmy bardzo potężni. Wbrew pozorom jesteśmy okropnie potężni. Ilościowo wojsk mamy też więcej. Damy na trójeczkę. Przeciągnę armię i się widzimy w okolicy właśnie. Na Arsowie jest walka. Turcy przegrywają z Węgrami. Nasza armia zdążyła dołączyć na czas. Ponieśli srogie straty w tej walce. Dla nas bardzo dobrze. Powinniśmy wkroczyć na ich terytoria zaraz. Jedna armia rozbita, cudownie. W zasadzie nawet będę próbował wkroczyć na ich terytoria. Możemy stworzyć drugiego generała, August Przyjemski. Dosyć szybki, jak chodzi o kawalerię. Chciałbym się dostać na terytoria ich. Wołoszczyzna mogłaby udostępnić nam przejście, dzięki czemu zyskamy możliwość oblegania jego prowincji. Sytuacja nie wygląda źle, tak jak mam być szczery. Wygląda całkiem przyjemnie. Nie zarabiamy pieniędzy, ale oni też nie zarabiają. Moglibyśmy w zasadzie płacić 2 na miesiąc, tylko to nie jest dobry pomysł chyba. 6, 2 na miesiąc, byśmy zarabiali pieniądze. Nie mam w ogóle rozdanych tutaj bonusów, więc za chwilę się widzimy, jak już je rozdam. Sytuacja ma się teraz zgoła inaczej. Zostało powybierane wszystko, co miało być wybrane. Zwiększymy sobie możliwości też, płacąc 1000 za zostanie obrońcą wiary, żeby zwiększyć nasze morale. Ogólnie dużo pozwiększałem naszych możliwości. Też poużywamy sobie opcji, które dostaliśmy, dzięki czemu będziemy płacili mniej za wojsko, będziemy na plusie. Wzięliśmy też pożyczki, które są dla nas w danej sekundzie korzystne. Powinienem jeszcze zapłacić za reformatora armii, ale naprawdę oni są drodzy, więc chwilowo sobie odpuścimy. Sytuacja z armią wygląda nie zgoła inaczej niż wcześniej, tylko w znacznie lepszym stanie nasze wojsko jest. Wyprodukujemy 2 kawalerie husarskie, 2 oddziały husarskie dla naszej armii. I przeniesiemy się w okolice naszej armii, która właśnie zajmuje. Turcy przenieśli się do góry, możemy ich złapać w okolicy gdzieś.
Mam nadzieję, że nam się uda to. Trzeba za nimi pogonić i wyłapać ich w okolicach Mołdawii. Mają dosyć szybką armię, ale myślę, że będziemy w stanie ich wyłapać. Na Kołomyi. Ok. Wyłapanie jest jednak ich strasznie ciężkie. Szybka armia. Strasznie szybka armia. Za chwilę Węgry w końcu zaczną nam pomagać, być pomocne. Przenosimy się w terytoria mołdawskie na Fort Chilia, na którym wyłapaliśmy... Chciałem powiedzieć, wyłapaliśmy armię. Niestety nie wyłapaliśmy armii. Mamy armię do Force Limitu. Możemy oczywiście wziąć również zwiększenie morali. Przeniesiemy nasze oddziały tutaj, gdzie będzie nasz generał właśnie August Przyjemski, który będzie miał swoją armię z większą ilością konnicy po prostu, czego normalnie nasz władca nie ma. I próbujemy oczywiście wyłapywać te armie, ale to nie jest takie proste niestety, bo oni się dosyć dobrze wycofują. Ale to nic. W końcu nam się uda ich wyłapać. O, chyba jednak nie. Strasznie szybka armia. Ale oni nas wyłapali już. Niestety. Mamy w końcu. Nie jest to za dobra walka, mamy minus, ale wyłapaliśmy ich armię. Dobra, wygląda to lepiej niż myślałem. Armia została zastakwipowana. Lecimy po drugą. Jedna z lewej, druga z prawej. Ok, ścinamy. Jest wyłapana. Jest wyłapana w Soroce. Również na naszym minusie. Mamy za to większe morale od nich. Poza tym mają mniejszą armię, także wyłapanie ich dla nas jest kluczowe tutaj. Kolejne większe straty zadaliśmy im. Super. Nasze dwie armie powinny się przenieść tam, ale przejdziemy raczej w to okolice i każemy naszym sojusznikom atakować. To jest dobry pomysł. Fajnie by było, żeby Węgry nas w końcu posłuchały, tylko one są strasznie zaborcze i właśnie nie za bardzo słuchają nas. Damy im 200-150 golda, żeby zmniejszyć ich trochę Liberty Desire. Kolejny raz armia została ubita, 6,5 tysiąca zginęło. No, coraz gorzej wygląda sytuacja dla Imperium Osmańskiego. Mają straszną sytuację wojskową. Na szczęście dla nas. Zajmujemy Tolku, fortyfikację. Nie uda mi się zdążyć niestety. Nie zdążymy. Coraz lepiej to wygląda. Jak tylko zacznie się sytuacja, że Węgry będą po naszej stronie, powinny ruszyć wtedy z obleganiem Imperium Osmańskiego. A to dla nas da dużo możliwości, bo jeżeli Imperium Osmańskie będzie atakowane z dwóch stron, powinno to wzmocnić naszą linię ataku i oblegania oczywiście. Na co liczymy? Odcinamy teraz dostęp do zasobności dla Imperium Osmańskiego i tej fortyfikacji. Zwiększymy też siatkę szpiegowską, żeby zmniejszyć tutaj ich szanse na wybronienie się, bo oczywiście jak wrzucacie spaja, no to możecie na spokojnie przyspieszyć zdobywanie prowincji. Manpowera może za dużo nie mamy, ale powinno wystarczyć, w szczególności na Imperium Osmańskie. Zwłaszcza, że jak tylko uda nam się zdobyć tego człowieka, którego chcę, zapłacę nawet za to trochę. I jest, w końcu Węgry ruszyły z obleganiem, dzięki czemu armia powinna się podzielić Imperium Osmańskiego i ruszyć właśnie w tamtą stronę. Chociaż zwiększyła im się armia, bo mieli już 6000 i... No dobra, przegrywają. Tak, czy owak przegrywają. Ale nasza armia pomniejsze przegrywają niestety. To dalej w głąb tego terytorium się przebijamy. Przynajmniej staramy się przebić i nie stracić. Kontrolujemy terytoria. Dojdziemy do fortyfikacji Czerwen, na której osiadniemy do podbicia Tolku. Przejmiemy taką nadzieję. Tutaj nas oddzielają tak impasowe góry, więc to dobrze w ogóle je zająć. I powolutku do tej fortyfikacji się dostaniemy. Ok, czyli ta prowincja będzie spadała, jeżeli ja to teraz tak zrobię. Tolku upadło. Teraz nasza
armia powinna przenieść się na czerwen. Tylko chciałbym, żeby tamta Sulina też była podbita. Więc 1000 żołnierzy zostawię na chwilę jeszcze. Niech tamta prowincja zostanie podbita. Targowica i wy oboje przeniesiecie się tutaj. Ty zanim to odbijesz, to tu dojdziesz. Super. Jeszcze na jej rogu moglibyśmy dojść. Jak to wygląda z Osmanami? Oni tam walczą, dobra. Niech ta armia się tu przeniesie. A Noble of Jagiellon Family 424 i słabe claimy. No nie mamy niby. Mógłby się trafić lepszy. Odrzucimy. Mimo wszystko odrzucimy. Damy sobie szansę na zdobycie papiestwa. To też jest dobry pomysł. I na Tirnowo dostaliśmy się. Armia tam oblega z tego co widzę. Nie powinni sobie z nami poradzić. Zajmujemy fortyfikacje już, dwie. Całkiem głęboko weszliśmy, jak mam być szczery. Okej, czy to był fort? To był fort. Niech trzymają go Węgry. Ogólnie czasami warto właśnie oddawać fortyfikacje swoim wasalom. Na przykład Mazowsza niech płaci za nami ten fort w Tolku. Dwie armie. Wycofamy nasze armię do tyłu, żeby złapać ich na Silistrze. Jak się uda, będzie dla nas fajnie. Jak się nie uda, to będzie dla nas źle. Ale powinniśmy ich wyłapać, tak szczerze. Jest, mamy. Aha, nie mamy. A może udało nam się, dobra. No i dobra, zniszczono 2000 żołnierzy. Fakt faktów, zniszczyli. Niedobrze. 2000 żołnierzy straciłem. Ale oni stracili więcej, na szczęście. Teraz pytanie. To stamtąd było 2000 żołnierzy. Mogę ich postawić gdzieś blisko? Nie mogę. Dobrze by było to odzyskać. Mamy za mało miejsca oczywiście w Sejmie. Mógłbym to porozdawać trochę lepiej jeszcze. Są ziemie, które powinny dostać taką możliwość, ale nie są to ziemie w moich terytoriach niestety. A przynajmniej nie widzę szansy na to. Chwilowo wojna z Imperium Osmańskim toczy się w najgłębsze. Na szczęście zajmują coraz większe to terytoria. Podoba mi się ten fakt. Jan I Jagiellon. Czy to dalej pozostaje dla nas? Tak, pozostaje dla nas Unią. 3-3-0. Szkoda, że i tak umarł. Zaskakuje mnie ta sytuacja, jak mówię szczerze. I tak zginął. Prestiż. Tracimy prestiż, dobrze by było go zyskiwać. I zwiększyć swoje szanse z manpowerem. Tylko no nie mogę niestety. Nie jestem w stanie na razie zwiększyć swoich szans manpowerowych. Za to forteca w Tirnowo zaraz upadnie. Węgry oczywiście dalej i dalej idą. Zapłacimy 100 złota, ale zyskamy 5 profesjonalizmu. To mi pasuje. W to mi graj. Mazowsze. Lołech. Nie wiem co to jest za prowincja, ani za państwo. Nie wiedziałem w ogóle, że takie tutaj i było kiedyś. No ale było widocznie. Bresław. I próbujemy dostać się głębiej. Powinniśmy zacząć też walki toczyć. To by było dla nas fajne. Dobra, niech kolejna armia rusza na Dirnę. Spróbujemy dostać się głębiej. Jeszcze głębiej, gdzie na razie nam się to nie udaje. Czerwen pali się wręcz. Nie mamy jeszcze wyłomu w murach niestety, ale twierdza jest już na ukończeniu. Moglibyśmy zyskać 5 kawalerii oddziałów, no i dodatkowo generała, natomiast na ten moment tego nie chcemy. To już jest coś fajnego. Mógłbym zwiększyć sobie armii morale, albo dostać manpower, którego i tak nie mamy, więc w tym wypadku wezmę manpower. Chociaż fakt, wolałbym coś innego niż manpower. 2000 żołnierzy. Niech wyrusza na Czerwen, które zostało zajęte. Jest w porządku. Dobrze, że nam się to udaje. Mazowsze. Edirne upadło. Świetnie. Kolejna fortyfikacja należy do nas. Przebrniemy na Filip B. Chcielibyśmy te fortyfikacje przełamać dla nas, na naszą korzyść. Ale może nie stać tam kawalerią, a stanąć raczej piechotą większą ilością. Okej, armia moja ruszyła, jednak druga też ruszy. Nie dam sobie rady z tą armią. Zdecydowanie sobie nie dam rady. Chyba że zdąży moja druga armia. Zdążyłem na czas. Ułamek chwili, ale udało mi się, super.
prawie moja armia została tam nieźle złomotana. Niestety oczywiście Imperium Osmańskie zyskuje cały czas nowe jednostki i będzie zyskiwało, więc my musimy jak najszybciej się tam przebić. Okej, kolejna armia została stracona. Na Sofii stoi 3000 żołnierzy, które odbijają prowincję. Wolałbym raczej nie pozwolić na to. I wybić ich. O nie, nie udało mi się. Wycofujemy się na Brezewo. Okej, teraz cała nasza armia pójdzie. Tutaj. Wolałbym też wrzucić wszystkim, prócz tam kolegom, możliwość połączenia do nas. I zarzucił przyłączenie do tej armii. A teraz jak to wygląda? Sytuacja oczywiście wygląda znacznie lepiej, tylko dalej my przegrywamy walkę. No dobra, to nie wyglądało już za kolorowo, powinniśmy się stamtąd wycofać. No i jest ten kłopot. Możemy zawsze wyskoczyć z tej wojny. Zabierając na przykład pieniądze. 3000. W porządku, pasuje mi ta opcja. Bo spłacimy wszystkie nasze podatki. Czy podatki, wszystkie rzeczy, które wzięliśmy. I nie straciliśmy armii, nie została zestack-wipowana. I jest to dobra sytuacja. Jesteśmy 447, dalej Węgry są pod nami. Imperium Osmańskie damy na rywala, dołożymy do tego Wenecję, no i dołożymy do tego Anglię. Litwini mogliby zostać naszą Unią, więc chwilowo z nimi zawrzemy sojusz. Możemy zwiększyć oczywiście w Sandomierzu centrum handlowe. Również mogę zrobić to w prowincji Poznań. To samo w Gnieźnie. No i super, zostało to zrobione. Odzyskamy trochę królewszczyzny. 5% ziem trafia z powrotem do nas. Niech armia wróci, trochę się przygrupuje. Mamy naprawdę tandetną sytuację. Za to Węgry dalej są po naszej stronie. Chwilowo nie widzę nic takiego, gdzie mielibyśmy się z kimś bić, tylko raczej rozwój naszego kraju. No i powinniśmy wchłonąć Mazowsze. To jest też kluczowe. Pamiętajmy o tym, że Mazowsze jest gigantyczne i to dalej zwiększy nasz kraj. Płocko oczywiście też jest duży dosyć. I Mołdowa jest sporawa, ale Mołdowa chyba nie była pod nami. Nie była pod nami. Szkoda. Powinniśmy zawiązać z nimi sojusz w takim bądź razie. Okej, wszystko co chciałem już mam. Jeden dyplomata zostaje. Moglibyśmy zawiązać sojusze dalej. Praktycznie większość HRE chciałoby z nami sojusz. Część skandynawska. I potężne hordy. Natomiast czy my to potrzebujemy? Jesteśmy drugą potęgą w danym okresie, gdzie moglibyśmy sprawować znacznie większą władzę. Jesteśmy nierozwinięci militarnie, mimo wszystko. Mamy za to kilka różnych idei. No ale fakt faktów, ledwie udało nam się zakończyć tą wojnę, która mogła sprowadzić na nas niechciane korzyści. Na szczęście udało nam się ją zakończyć i nie utracić dwóch armii, mimo że i tak zostały nieźle poturbowane. Niech teraz ćwiczą. Okej, 50 punktów, zawsze coś dobrego. Integracji na razie nie zrobimy na Węgrzech. Jak wygląda sytuacja z płaceniem? Nie muszę już płacić Węgrom. Super, mi się to bardzo podoba. Litwa chce z nami królewski mariaż. Czechy z nami go posiadają. I mają na tronie Jagiellona. Fajnie, zobaczcie jak to wygląda, jak chodzi o Jagiellonów. Piastowie przesiadują w Śląsku, w Mazowszu, w Płocku, ale to jest raczej teren taki, wiecie, raczej się potraci. Możemy ogólnie wypowiedzieć wojnę nawet, jak chodzi o te terytoria i zyskać coś. No ale to wszystko należy do HRE, niestety, i to będzie kłopotliwe. Ta wojna będzie kłopotliwa, ale powinniśmy te terytoria powoli zdobywać. Kto jest za tym, żebym zdobył terytoria śląskie, może mi dać znać. To będzie dla mnie bardzo dobry interes. Powiem szczerze, że chętnie bym natłukł HRE. I ogólnie to jest tak gigantyczna modyfikacja, no nie mogę, zobaczcie jak tutaj wszystko się rozwija, no to jest liczone w tysiącach, ok? Tysiące prowincji, castle. Mamy kilka tych fortów, które mógłbym ogólnie przebudować i w Przemyślu i w Haliczu będą przebudowane fortyfikacje. One tam mogą stać, choć fakt faktów, wolałbym mieć trochę więcej w okolicach gdzieś. Fortyfikacji przy Śląsku, więc takowy powstanie w Zbaszynie, zamek i myślę, Lelup
Dziwna w ogóle miejscowość, ale tak, w Lelowie też powstanie. Sytuacja wygląda lepiej. Powiem wam tak, sytuacja wygląda znacznie lepiej niż wyglądała. Potrzebujemy zwiększyć relacje z Mazowszem, żeby zrobić coś w tą stronę. Możemy to zrobić za pomocą pieniędzy i po prostu od razu zacząć wciągać tego wasala. Nie chcemy czekać, to jest duża część terytoriów, które dalej nie są pod nami. Chwilowo możemy się zgodzić na to, nie możemy się zgodzić na 20 lat mieć zmniejszony manpower, no przykro mi, za dużo to jest, za dużo terytoriów. Ok, aneksacja właśnie postępuje. Mazowsze stanie się częścią włości Królestwa Polskiego, które jest ogromniaste. Chryste panie. Wbrew pozorom mamy potężny kraj. Mieliśmy w tamtym momencie, no i mamy dalej w zasadzie, bo Węgry są pod nami i są lojalne, rozumiecie? Węgrzy są lojalni pod Polaków. Mamy oczywiście mniejszą armię od nich. Nie łudźmy się, nie jesteśmy aż tacy duzi na dany moment. Ale tak czy owak, sam fakt tego, że to posiadamy, jest dla nas dobrze. Upper Saxons. No to oczywiście, że czystka. Czystka. Pomorzanie. Przykro mi Pomorzanie. Jesteście na czerwono. Nie mogę was chyba na ten... A nie, mogę. Wołynianie. Nie powiem tego, ok? Nie powiem tego, nie powiem tego. No ale przyda nam się to. I Mazowszanie. Będziemy i tak wypierali te terytoria dla nas. Zwiększymy sobie oczywiście też morale w ten sposób. Choć powinniśmy w zasadzie pójść pierw w technologię, żeby iść w tamtą możliwość, ale to nic. Jest w porządku. Najważniejsze, że nasz kraj się będzie rozwijał. W ogóle jak Teutonic Order jest potężny. Chryste panie. Jakby wyglądała ta wojna? O kurcze! Z Litwinami się trzymają, bratają. Litwini, co wy odwalacie? Nie jesteście jeszcze pod nami, dlatego tak wyskakujecie jak Filip z konopi. Stabilizacja kraju. Powinniśmy to zrobić powoli. No, integracja z Śląska będzie gigantycznym kłopotem. Za to możemy pójść właśnie w Mazowsze, a potem skupić się na terytoriach właśnie wołyńskich i walczyć z Wołyniem. Wiecie co? Pójdziemy właśnie w tą stronę, będzie coś wołyńskiego, dobrze wiecie o co chodzi. Super, dyplomacja. Super, i tak będziemy właśnie wciągali teraz. A cóż to takiego? O kurczę, dobra. Cudownie, co jeszcze? Posiadaj 2 marchie. Nie chcę marchi. Przynajmniej na ten moment. Nie mam marchi, którą chciałbym stworzyć. Na późniejszy etap będzie przydatna. Znacznie szybciej będziemy wciągali Śląsk teraz i potem od razu Płock. Tak, Płock też będziemy wciągali. Nie uwierzycie, z kim się bije właśnie w tym momencie Zakon Krzyżacki. No nie mogę, aż wam to pokażę. Zakon Krzyżacki bije się z Habsburgami, rozumiecie to? Zakon Krzyżacki bije się sam na sam z Habsburgiem. No może nie sam na sam, ale z pomniejszymi innymi państwami. Prawdopodobnie przez wypowiedzenie wojny Kamimin. Dlatego będą się bili teraz. No to niech sobie poradzi raczej. Austria nie jest tak potężna. No tak, Austria jest tutaj bardzo słaba w tym momencie. Bo to Styria ogólnie, styryjski von Habsburg rządzi wszystkim. I on jest potężniejszy znacznie niż... O, mamy renesans, 1450, jej! Sułtanat Osmana bije oczywiście Bizantyjczyków. Niestety, Morea również sobie nie poradziła. No, czas się pozbyć z hełmu religii pewnej. Pyk, pyk i poszła w kij. Nie chcemy was tu. Chcemy jedności w naszym kraju. Produkcja. Nie potrzebujemy chyba tego. Wolałbym w ogóle trade efficiency zwiększyć dalej. Tutaj w ogóle też nie mam co do wyboru. Może dyscyplina. Albo zwiększymy szansę na zdobywanie manpowera przez ten czas, kiedy i tak czekamy. Pieniędzy za dużo nie potrzebujemy, tak szczerze. No, więc się widzimy znowu za chwilę. No i jak tu stracić oczywiście stabilność, ale to bolało. Przez ten czas, kiedy czekamy, możemy pomóc nawet naszym kolegom wciągnąć Transylwanię. Też nie jest głupi pomysł. I tak czekaliśmy. Przyda nam się to. Więc wysyłamy całą naszą armię na wciągnięcie terytoriów transylwańskich. Zwłaszcza, że nie mają za dużo sojuszników.
No, oni są sami na tych terytoriach. Kirakfield. To wszystko jest jedno. Ale mi się trafiło. Oczywiście straciłem mniejszą część wojsk. Nie opłacało się to w ogóle im. Może jeszcze tutaj się uda? I to samo tutaj. No, tutaj straciłem już więcej znacznie ja. Trochę za szybko mi się ruszyło. Niestety. Wyłapmy tę armię w ogóle. I zmniejszmy na 4, bo za 5 to jest za dużo. Wyłapmy tę armię, jak mi się uda. Jest jedna wyłapana. Już powinna być szybko zbita. Na minusach co prawda. W górach walczymy pewnie. Tak, w górach. Idealnie prowincja w górach. Ale stamtąd poleciał. I na Kołomyi udało mi się wyłapać ich. Na Kołomyi też jestem na minusach dalej, ale też stack wiping. Na Szekwo powinniśmy ruszyć za tamtą armią. Jak to wygląda? Kijów oczywiście upadł szybciej niż myśleliśmy. Szybciej niż Rosja sobie poradziła z aktualnym Kijowem. Hehe. Tamta armia się wycofuje, nie chce się z nami bić. Kompletnie nie chcą się z nami bić. No to my nie pomożemy. Jest, w końcu rozwój kościołów. Jej! Udało nam się zdobyć pierwszą z wielu i zyskać trochę misjonerów Strange'a. Jej! Kłopoty, to jest tak rozbudowana modyfikacja. Nie wiedziałem, że ktoś taką mógł stworzyć kiedykolwiek. Ale jest. Jest, fakt faktów jest, więc trzeba się za nią zabrać. No, powinniśmy szybko sobie z tym poradzić. On nas będzie całych tak oblegał, naprawdę? Czy możemy coś zrobić? Nie możemy nic zrobić? Powinniśmy móc coś zrobić, wyłapać ich czy cokolwiek. Jej, odzyskujemy stabilność, którą straciliśmy przez kometę. No gdzie uciekasz? Czemu tak szybko uciekasz? Nie uciekaj. No tak się chciałeś bić ze mną, teraz uciekasz. Kurczę, Bolek. No i niestety dla nich, ale nie mogli za długo z nami powalczyć. Fajnie fakt faktów, że będziemy mogli zająć większość tych terytoriów. Wolałbym każdy oddzielnie pisować, w sumie mógł wtedy chyba więcej wziąć nawet. No tak, mogę tylko tyle. Trzeba odbić też to ziemię. Czerwonogród jest podbity. Zaczną uciekać zaraz, prawda? Czy wy zaczęliście zaraz uciekać? Tak, uciekacie od razu, jak tylko mnie zobaczyliście. Wkurzające to jest, muszę poblokować fortyfikacjami w ogóle przejścia, bo oni mogą latać po całym moim kraju i wszędzie zajmować prowincję. Nie powinno to wyglądać w ten sposób. O, tam czasem możecie już latać. Okej, fajnie. Coraz więcej ziemi zostaje zajętych. Zaraz będzie koniec z tą prowincją, z tym krajem. Szybko poszło. Nie było zbyt potężne państwo. I w końcu zakończyła się integracja dla nas, Mazowsza. Gdzie to jest? Expand Poland możemy zrobić w ogóle. Super. Wszystkie prowincje z Mazowsza powinny być u nas, czyli litwińskie prowincje też. Bić się z Jagiellonem. Mniejsza. Dodajmy te ziemię do nas, czyli Nur, prowincje i prowincje Wizy. Powinny teraz być włączone do nas. Zyskaliśmy też armię. Czy możemy w ogóle sobie pozwolić na to? Nie możemy w ogóle sobie na to pozwolić, armię, którą posiadamy. Jak to zrobić? Oddaj pieniądze. Płać. Niech ja więcej tyle, no z tym nie mogę zrobić więcej nic. A was bym wciągnął do siebie, zjadł. Tyle ile mogę. Coś takiego. Ta szóstka jest do wyrzucenia. No, coś takiego. Jejku, jejku.
Nie chcą się poddać. Transylwańska armia w ogóle odżyła, 6000 posiadają. No już za chwilę będę mógł to zabrać. Jeszcze koniec miesiąca. O, i w końcu mogę. I pyk, Polska Transylwania. I pyk, zwiększone morale. Seizable State. A to jest dla nas ok. Regional Power. No i tak jesteśmy regionalną potęgą, tak szczerze powiedziawszy. Tu moglibyśmy kolejne ziemie dla państwa oddać. Pyk. Pieniążki zawsze warte. Move capital to Warsaw. Prestiż przyda nam się. Ok, stolica jest przeniesiona do Warszawy. Jednej rzeczy, której nie zrobiłem jeszcze, to właśnie nie dałem state'ów, których mogę dać trochę i nie zwiększyłem sobie pieniędzy dzięki temu. Warszaw. Warszawa jako state. Pyk, pyk. W Lublinie też tego nie zrobiłem. Ani w Sandomierzu. No dobra, no to zrobimy to teraz w zasadzie. Lwów, no i Halicz. Ok, zostało to zwiększone. Rewolucja, rewolucja. Potężna rewolucja. Jak te fortyfikacje? No ta fortyfikacja jest ok, a ta? No też jest ok. A one są obok siebie, bez sensu. Jedną skasujemy i przeniesiemy ją w jad. Teraz ma to większy sens, tak szczerze powiedziawszy. No, tych ziemi to my teraz zyskaliśmy co niemiara. Fakt faktów, ta Transylwania była sporawa. 1206 developmentu. Nieźle. Także, jak udało nam się już wykończyć Imperium Osmańskie, uratować naszą Unię z Węgrami. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tego, akurat z tej modyfikacji, możecie dać znać w komentarzach. Dzięki, cześć i czołem. Trzymajcie się, hej.